Stoi na granicy. Nogi ma obtarte do kości, usta spękane od mrozu, a na plecach nic. Żadnego bagażu, żadnych dokumentów, żadnego nazwiska, które mogłaby bezpiecznie wypowiedzieć na głos. Jest rok 1942. Za nią 2000 kilometrów sowieckiej ziemi. Przed nią kraj, którego już prawie nie pamięta. Patrzy przed siebie i nie płacze. Łzy skończyły się gdzieś w tajdze, pewnej nocy, której woli nie wspominać. Żeby zrozumieć, jak tu dotarła, trzeba cofnąć się o 2 lata. Polska, luty 1940 roku. Świt, który zmienił życie setek tysięcy rodzin. Sowieckie władze przeprowadziły pierwszą z 4 wielkich deportacji polskich obywateli. Dokładnie 10 lutego, w najzimniejszą noc tamtej zimy, żołnierze pukali do drzwi, albo wcale nie pukali, i dawali rodzinom od 15 do 30 minut na spakowanie dobytku. Potem bydlęce wagony, tygodnie w drodze i nieznane miejsce przeznaczenia gdzieś za Uralem. Szacuje się, że w 4 falach deportacji wywieziono od 320 000 do nawet 1 200 000 polskich obywateli. Historycy do dziś spierają się o dokładne liczby, bo sowiecki system nie lubił zostawiać czytelnych śladów. Nasza bohaterka miała wtedy 23 lata. Nazwijmy ją Zofia, imię zmienione, ale historia prawdziwa, złożona z dziesiątek relacji kobiet, które przeżyły to, co ona. Była nauczycielką. Uczyła w małej miejscowości niedaleko Lwowa języka polskiego i historii, 2 przedmiotów, które sowiecka władza uważała za szczególnie niebezpieczne w polskich rękach. Miała matkę, młodszego brata i narzeczonego, który zdążył wyjechać na zachód jeszcze przed wojną. Żyła spokojnie, skromnie i z przekonaniem, że jeśli człowiek nikomu nie szkodzi, to i jemu nikt krzywdy nie zrobi. To przekonanie nie przeżyło lutego 1940 roku. Żołnierze przyszli po nią o 4 rano. Nie było żadnego konkretnego zarzutu. Był za to stempel element aspołeczny. W sowieckiej biurokracji tamtej epoki taki stempel wystarczył. Wykształcona Polka, nauczycielka, córka przedwojennego urzędnika, to był profil człowieka, który według władzy mógł stanowić zagrożenie. Nie musiała nic zrobić. Wystarczyło, że była tym, kim była. Dali jej 20 minut. Wzięła ciepły sweter, kawałek chleba, fotografię matki i różaniec. 5 minut później stała już na mrozie przed blokiem wśród sąsiadów, którzy patrzyli na nią z mieszaniną współczucia i ulgi. Ulgi, że tym razem nie po nich. Wagon towarowy, do którego ją wepchnięto, był przeznaczony dla bydła. Dosłownie. Na ścianach jeszcze były ślady po zwierzętach. Jechało w nim ponad 60 osób. Kobiety, dzieci, starcy, kilku mężczyzn. Okno, jedno, zakratowane, wielkości zeszytu. Wiadro w kącie zamiast toalety. Temperatura w nocy spadała poniżej -20 stopni. Pociąg jechał przez 3 tygodnie. Zofia później wspominała, a właściwie to wspominały kobiety, których historia posłużyła do stworzenia jej postaci, że najtrudniejszy w tej podróży nie był głód ani zimno. Najtrudniejsza była cisza po płaczu dzieci. W pewnym momencie dzieci przestawały płakać. I to właśnie było najstraszniejsze. Pociąg zatrzymał się w miejscu, którego nazwa nic nikomu nie mówiła. Step, kilka drewnianych baraków, drut kolczasty i wartownicy z karabinami. Jeden z wartowników powiedział do kobiet coś po rosyjsku. Ktoś przetłumaczył. Wysiadać, jesteście w domu. Tak wyglądał obóz pracy w systemie gułag. Skrót gułag oznacza po rosyjsku Główny Zarząd Obozów, czyli centralną instytucję, która zarządzała całą siecią obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim. W szczytowym okresie działania, pod koniec lat 40., przez ten system przewinęło się nawet 18 milionów ludzi. Obozy były wszędzie. Na Syberii, w Kazachstanie, za kołem podbiegunowym, w górach Kaukazu. Każdy obóz miał swoją specyfikę, ale zasada wszędzie była ta sama. Praca, przeżycie lub jego brak i absolutna zależność od łaski tych, którzy mieli władzę. Zofia trafiła do obozu gdzieś w zachodnim Kazachstanie. Step po horyzont, wiatr, który nie ustaje nigdy, zima 9 miesięcy w roku. Praca przy wyrębie, przy kopaniu kanałów, przy budowie dróg, które prowadziły donikąd. Norma.
Dzienna ilość pracy, którą trzeba było wykonać, żeby dostać pełną porcję jedzenia. Kto normy nie wyrabiał, dostawał mniej. Kto dostawał mniej, słabł. Kto słabł, jeszcze trudniej wyrabiał normę. To był mechanizm zaprojektowany nie dla wydajności, ale dla stopniowego wyniszczenia. Imię Zofii zastąpił numer. Zaczęła się nowa epoka jej życia. Pierwsze tygodnie w obozie to czas, kiedy człowiek jeszcze walczy z rzeczywistością. Przekonuje sam siebie, że to tymczasowe, że gdzieś jest logika, że ktoś się pomylił i zaraz to wyjaśni. Zofia pisała prośby do komendanta, do władz, do jakiegokolwiek urzędu. Prośby były ignorowane albo w ogóle nie wychodziły poza druty. Z czasem przestała pisać. Nie dlatego, że się poddała, ale dlatego, że zrozumiała, iż papier w tym miejscu nie ma żadnej mocy. Miała za to coś innego. Była młoda, zdrowa i inteligentna. W realiach obozu te trzy cechy były jednocześnie atutem i przekleństwem. Atutem, bo dawały większe szanse fizycznego przeżycia. Przekleństwem, bo przyciągały uwagę. A uwaga w obozie, szczególnie ze strony tych, którzy mieli władzę, rzadko znaczyła coś dobrego. Ale to jest już historia kolejnego rozdziału. Wróćmy na chwilę do tej granicy, do tej kobiety stojącej na mrozie 2 lata później. Patrząc na nią, trudno sobie wyobrazić, przez co przeszła. Właśnie o to chodzi. O tym, przez co przeszła i jak to przeżyła, będzie cała reszta tej historii. Bo żeby zrozumieć ucieczkę, najpierw trzeba zrozumieć, z czego się ucieka. Każdy obóz miał swoją hierarchię. Na samym szczycie stał komendant, człowiek, który decydował o wszystkim. Pod nim straż, nadzorcy, administracja. Jeszcze niżej tak zwani pridurki, słowo z obozowego żargonu oznaczające więźniów, którzy pełnili funkcje pomocnicze. Pisarze, magazynierzy, kucharze obozowi. Oni mieli lepsze warunki niż zwykli więźniowie, ale płacili za to lojalnością wobec systemu. Na samym dole byli wszyscy pozostali. Zofia znalazła się na samym dole, ale nie została tam długo. Nie dlatego, że awansowała w hierarchii dzięki jakiemuś wyjątkowemu wysiłkowi. Dlatego, że ktoś ją zauważył. Komendant obozu, nazwijmy go po prostu komendantem, bo jego nazwisko nie zasługuje na upamiętnienie, miał zwyczaj spacerowania po obozie w godzinach porannego apelu. Patrzył na więźniarki w sposób, który nie wymagał komentarza. Doświadczone kobiety wiedziały, co taki wzrok oznacza. Młodsze jeszcze się uczyły. Zofia szybko się nauczyła. Przeniesienie z brygady roboczej do pracy wewnętrznej, przy dokumentach, w ciepłym pomieszczeniu, wyglądało z zewnątrz jak awans. W obozie wszyscy rozumieli, co za tym stoi. Nikt o tym głośno nie mówił. Głośne mówienie było niebezpieczne, ale kobiety wymieniały spojrzenia, które znaczyły więcej niż słowa. Dostęp do ciepłego miejsca, dodatkowa porcja jedzenia, brak wyjść na mróz przy -30. To były rzeczy, które w realiach obozu mogły decydować o tym, czy człowiek przeżyje kolejną zimę. System gułagu był zaprojektowany tak, żeby zależność od przełożonego była absolutna. Nie z przypadku, z premedytacji. Gdy człowiek walczy o przeżycie, nie myśli o oporze. Gdy jest całkowicie zależny od czyjejś łaski, nie planuje ucieczki. To była nie tylko kontrola fizyczna, to była kontrola nad ludzką wolą. Istnieje obszerne świadectwo kobiet, które przez to przeszły. Aleksandra Watt, Eugenia Ginsburg, Hanna Adamecka. Kobiety, które po wojnie opisały swoje doświadczenia w obozach. Wszystkie pisały o tym samym zjawisku, o transakcyjności przeżycia. O tym, że w pewnych warunkach granica między wyborem a jego brakiem staje się niewidoczna. I że osądzanie tych wyborów z perspektywy wygodnego fotela jest czymś głęboko niesprawiedliwym. Zofia nie była ofiarą bierną, to ważne. Nawet w tej roli, którą jej przydzielono bez pytania o zgodę, zachowała coś, czego system nie był w stanie skonfiskować. Obserwacje. Patrzyła, zapamiętywała. Uczyła się rozkładu służb, rytmu zmiany wartowników, geografii obozu, gdzie są luki w ogrodzeniu, gdzie drut jest luźniejszy, gdzie wartownicy spędzają czas na rozmowie zamiast na pilnowaniu. Robiła to metodycznie, spokojnie, przez wiele miesięcy, jakby gromadzila materiały do egzaminu, na który będzie miała tylko jedną szansę. Był też jeden człowiek, Kazimiera,
Więźniarka z Wilna, starsza od Zofii o jakieś 15 lat, była przed wojną aptekarką. W obozie pracowała w izbie chorych, co dawało jej dostęp do pewnych zasobów niedostępnych dla zwykłych więźniów. Leków, ale też informacji. Ludzie chorzy mówią więcej niż zdrowi. Kazimiera przez lata słuchała i zapamiętywała. Wiedziała, który wartownik bierze łapówki. Wiedziała, kiedy przyjeżdżają ciężarówki z zaopatrzeniem i którędy wyjeżdżają. Wiedziała, że za wzgórzem na wschodzie, 2 kilometry od ogrodzenia, jest droga, którą raz na 2 tygodnie przejeżdżają cywilni robotnicy z pobliskiej osady. Kiedy Zofia po raz pierwszy powiedziała jej, że myśli o ucieczce, Kazimiera milczała przez długą chwilę. Potem powiedziała tylko: mów dalej. Ale był jeszcze jeden powód, dla którego Zofia zdecydowała się działać właśnie wtedy. Powód, który nie był kalkulacją, był granicą. Każdy człowiek ma wewnętrzną granicę. Trudno ją opisać słowami, bo nie jest miejscem ani momentem. Jest stanem. Stanem, w którym człowiek mówi sobie: dalej już nie. Nie głośno, nie dramatycznie. Po prostu nie. Zofia osiągnęła tę granicę pewnej październikowej nocy, kiedy przez okno administracyjnego budynku zobaczyła nową grupę więźniarek, które właśnie przybyły do obozu. Były wśród nich dziewczyny, które mogły mieć 16–17 lat. Patrzyły na obóz oczami, które Zofia znała, oczami człowieka, który jeszcze nie rozumie, gdzie jest. I wtedy postanowiła. Nie ze złości, nie z rozpaczy. Z zimną, spokojną determinacją. Jeśli ma umrzeć, to wolała umrzeć w drodze do domu, niż żyć w tym miejscu kolejny rok. Plan zaczął nabierać kształtu. Z danych sowieckich, tych, które zachowały się w archiwach, wynika, że w latach 40. z obozów Gułagu uciekało rocznie kilka tysięcy więźniów. Większość była schwytana w ciągu pierwszych 48 godzin. Niewielu udało się dotrzeć dalej niż 100 kilometrów. Odsetek tych, którym ucieczka naprawdę się powiodła, był tak mały, że administracja obozowa traktowała próby ucieczki niemal z pobłażaniem, jak samobójstwo w zwolnionym tempie. Zofia znała te statystyki. Nikt jej ich nie podał w tabelce. Wiedziała o tym instynktownie, tak jak każda osoba w obozie wiedziała o tym instynktownie. I mimo to planowała dalej. Przygotowania trwały 6 tygodni. Kazimiera zdobyła 2 rzeczy, które były warte więcej niż złoto. Kawałek mapy, wyrwany z sowieckiego podręcznika szkolnego, który ktoś przywiózł do izby chorych, oraz cywilne ubrania. Nie nowe, nie czyste, ale nie obozowe. To była kluczowa różnica. Człowiek w obozowej odzieży był widoczny z kilometra. Człowiek w zwykłym, zniszczonym płaszczu mógł być zwykłym wieśniakiem idącym przez step. Zofia przez te 6 tygodni odkładała jedzenie. Kawałek chleba tu, trochę kaszy tam. Chowała je zawinięte w szmatkę za luźną deską w baraku. Tygodniami rozmawiała też z jednym z cywilnych robotników, który przyjeżdżał do obozu z dostawami. Nie prosiła go o nic wprost, to byłoby zbyt niebezpieczne. Po prostu rozmawiała. O pogodzie, o tym, jak daleko jest do najbliższego miasta, jaką drogą się jedzie. Mężczyzna chętnie gadał. Nie wiedział, że każde jego słowo trafia do mentalnej mapy Zofii. Noc ucieczki wybrała na połowę listopada. Z 3 powodów. Po pierwsze, noc była długa. 16 godzin ciemności, co dawało czas. Po drugie, w tym tygodniu zmiana wartowników pokrywała się z dostawą węgla. Zamieszanie, mniej uwagi. Po trzecie, Kazimiera powiedziała jej, że jeden z wartowników po wschodniej stronie ogrodzenia miał zwyczaj spędzać ostatnią godzinę przed zmianą w magazynie, gdzie było cieplej. Nie ze złośliwości, po ludzku. Po prostu było zimno. Tej nocy Zofia nie zasnęła. O 3 w nocy wstała, ubrała cywilny płaszcz pod obozową kurtkę, wzięła zawiniątko z jedzeniem i obrazek matki. Jedyną rzecz osobistą, którą zachowała przez 2 lata. Spojrzała na Kazimierę, która leżała na pryczy z otwartymi oczami. Żadna z nich nic nie powiedziała. Kazimiera tylko skinęła głową. Zofia wyszła przez tylne wyjście baraku. Sekcja wschodnia ogrodzenia, tak jak powiedziała Kazimiera, wartownika nie było. Drut był tu najniższy i najluźniejszy, bo teren szedł lekko w górę i ogrodzenie nie było idealnie naciągnięte. Zofia przeszła pod nim na czworakach.
Skaleczyła się w ramię o drut. Nie zatrzymała się. Biegła przez pierwsze 20 minut. Potem zorientowała się, że bieganie to błąd. Była zbyt głośna. Zostawiała wyraźne ślady. Szybciej się męczyła. Przeszła na szybki marsz. Kierunek wschód, potem skręt na zachód, tak żeby najpierw oddalić się od drogi, którą przyszłyby psy, a potem wrócić do traktu, którym jeździły ciężarówki. Alarm w obozie podnieśli po porannym apelu. Miała już 6 godzin przewagi. Psy znalazły jej ślad po południu. Słyszała je z odległości. Głęboki szczek, który w otwartym stepie niesie się bardzo daleko. Weszła do zamarzniętego strumienia i szła jego korytem przez ponad godzinę, bo wiedziała, nie z książki, ze zwykłego rozsądku, że woda zabija ślad zapachowy. Nogi miała mokre po kolana, temperatura spadała. Psy ucichły. Czy zgubiła trop, czy po prostu ekipa poszukiwawcza zawróciła? Nie wiedziała. Nie zatrzymała się, żeby sprawdzić. Pierwszą noc spędziła w zagłębieniu terenu, przykryta gałęziami i własnym ciałem. Temperatura w nocy wynosiła -18 stopni. Przeżyła, bo nie spała. Rytmicznie poruszała palcami nóg i rąk przez całą noc, tak jak kiedyś słyszała od jednego z wartowników, który opowiadał o wojsku. Drobiazg, który uratował jej stopy. Drugiego dnia zobaczyła drogę i pierwszą ciężarówkę. Kierowca ciężarówki miał około 50 lat, szerokie ramiona i twarz człowieka, który całe życie spędził na stepie. Patrzył na nią przez chwilę bez słowa. Zofia wyglądała jak ktoś, kto spędził noc na dworze przy -18 stopniach, bo właśnie tak było. Nie kłamała w tej kwestii. Powiedziała po rosyjsku, nauczyła się go w obozie wystarczająco dobrze, że zgubiła się i wraca do rodziny w mieście na zachodzie. Mężczyzna milczał przez długą chwilę. Potem otworzył drzwi od strony pasażera. Nie pytał o dokumenty. Nie pytał, skąd naprawdę pochodzi. Przez 3 godziny jazdy wymienili może 10 zdań. Wysadził ją na skrzyżowaniu dróg, powiedział, żeby szła prosto i odjechał. Nigdy się nie dowiedziała, jak miał na imię. W jej wspomnieniach, a właściwie we wspomnieniach kobiet, których losy składają się na tę historię, ten mężczyzna pojawia się zawsze jako ten kierowca. Bez imienia, ale z twarzą. To jest ważna rzecz w tej historii. Ważniejsza niż mogłoby się wydawać. System był nieludzki, ale nie wszyscy ludzie w tym systemie byli nieludzcy. Ten kierowca ryzykował. Pomoc osobie bez dokumentów, wyglądającej jak uciekinierka, mogła go bardzo dużo kosztować. Wiedział to. I mimo to otworzył drzwi. Przez całą drogę Zofii pojawiać się będą tacy ludzie. Nie bohaterowie, nie partyzanci. Zwykłe osoby, które w konkretnym momencie wybrały człowieczeństwo zamiast ostrożności. Bez tych ludzi nie ma tej historii. Droga z Kazachstanu do polskiej granicy to, w zależności od trasy, od 1800 do 2300 kilometrów. Na mapie wygląda jak prosty odcinek. W rzeczywistości roku 1942 oznaczało to kilkanaście sowieckich obwodów, dziesiątki punktów kontrolnych, setki kilometrów bez żadnej komunikacji i kraj toczący wojnę, która zmieniała topografię niebezpieczeństwa co kilka tygodni. Zofia nie miała dokumentów, a w Związku Sowieckim tamtej epoki człowiek bez dokumentów nie istniał, albo istniał tylko jako problem. Rozwiązanie znalazła w 3. tygodniu podróży, w małej osadzie niedaleko Uralska. Starsza kobieta, u której Zofia zatrzymała się na jedną noc w zamian za pomoc przy gospodarstwie, dała jej dokumenty swojej nieżyjącej córki. Nie pytała, kim Zofia naprawdę jest. Powiedziała tylko, żeby się modliła i szła dalej. Dokumenty były na inne nazwisko, z inną datą urodzenia, z inną narodowością wpisaną jako rosyjska. Zofia stała się na papierze Natalią Sierginową z Saratowa. Natalia nie mówiła po polsku. Mówiła tylko po rosyjsku, z lekkim akcentem, który można było tłumaczyć wieloma rzeczami. Zofia nauczyła się swojej nowej tożsamości na pamięć. Imię, patronimikum, adres, zawód, powód podróży. Jak wiersz, jak tabliczkę mnożenia. Gotowa na każde pytanie na każdym punkcie kontrolnym. Punktów kontrolnych było 11. Na każdym z nich Zofia stawała przed funkcjonariuszem, pokazywała dokumenty i mówiła tę samą historię. Jedzie do chorej ciotki, w tamtym mieście, z tamtego powodu.
Historia była prosta i nudna. Biurokratyczne umysły lubią rzeczy proste i nudne. Nikt nie drążył. Raz niemal wszystko się posypało. Na 7. punkcie kontrolnym młody funkcjonariusz zaczął zadawać pytania, których nie było w jej przygotowanym skrypcie. Pytał o szczegóły ulicy, przy której mieszkała ciotka, o numer domu, o to, jak daleko od dworca. Zofia odpowiadała spokojnie, wymyślając na bieżąco, słowo po słowie. W środku miała absolutną pustkę. Nie strach, ale coś jeszcze głębszego niż strach. Stan, w którym ciało działa, a umysł obserwuje z pewnej odległości. Funkcjonariusz w końcu oddał dokumenty i machnął ręką. Zofia odeszła normalnym krokiem. Nie biegła, nie przyspieszała. Dopiero za zakrętem, gdzie nie było jej widać, oparła się o ścianę i stała tak przez 2 minuty. Potem poszła dalej. Jechała ciężarówkami, pociągami towarowymi, furmankami. Szła pieszo przez odcinki, gdzie nie było nic innego. Spała w stodołach, w izbach u obcych ludzi, raz przez 3 noce w dziurze wykopanej w ziemi, bo w okolicy stacjonował oddział wojskowy i każdy nieznajomy był potencjalnym problemem. Jadła to, co udało się zdobyć. Chleb, ziemniaki, raz w tygodniu coś ciepłego. Chudła, ale szła. W połowie drogi, gdzieś na Ukrainie, dowiedziała się od przypadkowego rozmówcy w kolejce po wodę, że Polska, ta Polska, do której szła, nie istnieje już w formie, którą pamiętała. Że kraj jest podzielony, zniszczony, że jej dawna miejscowość pod Lwowem jest teraz w strefie, która oficjalnie już nie jest Polska. Ta informacja była jak cios. Nie zewnętrzny, wewnętrzny. Bo okazało się, że przez 2 lata szła do miejsca, które istniało tylko w jej głowie. Zatrzymała się wtedy na 2 dni w małym miasteczku. Nie dlatego, że nie miała siły. Miała. Potrzebowała czasu, żeby przeorganizować wewnętrzną mapę. Zmienić cel. Nie Lwów. Nie dawny dom. Polska, jakkolwiek i gdziekolwiek ją znajdzie. Ludzie, język, wolność rozmawiania bez liczenia każdego słowa. To wystarczyło. Granicę przekroczyła w grudniu 1942 roku. Nie przez oficjalne przejście, przez las, z pomocą człowieka, którego imienia również nigdy nie poznała. Przewodnik, który za kawałek biżuterii, ostatnią rzecz wartościową, którą miała, przeprowadził ją przez teren, który znał na pamięć. Po drugiej stronie był śnieg, ciemność i cisza. I po raz pierwszy od 2 lat ziemia, na której nie musiała się bać każdego oddechu. Zofia dotarła do Polski, ale Polska, do której dotarła, przeżywała swój najtrudniejszy okres. Kraj był pod okupacją, podzielony między 2 potęgi, toczący walkę o przeżycie na wielu poziomach jednocześnie. Wolność okazała się pojęciem skomplikowanym, nie stanem, ale procesem. Czymś, do czego się dochodzi, i to nigdy do końca. Kobiety takie jak Zofia przez długi czas po wojnie mówiły o swoich doświadczeniach tylko szeptem. Po stronie sowieckiej, bo mówimy o systemie, który nie lubił przyznawać się do własnych zbrodni, ale często też po stronie polskiej, bo powrót z gułagu wiązał się ze stygmatem, pytaniami, które wolano nie zadawać. Jak przeżyłaś? Dzięki czemu? Co zrobiłaś, żeby żyć? Te pytania były niesprawiedliwe, ale padały. Dopiero dekady później, gdy archiwa zaczęły się otwierać i gdy kobiety, które to przeżyły, były już na tyle stare, że przestały się bać, zaczęły mówić. I te relacje, spisane, nagrane, złożone w archiwach w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku, stały się fundamentem, na którym stoi ta historia. Historia Zofii to nie jest jedna konkretna historia. To są setki historii, które wyglądają tak samo w najważniejszych punktach. Areszt bez powodu, wagon bydlęcy, obóz, decyzja, ucieczka, droga. Każda kobieta szła inaczej, każda przez coś innego, ale każda po to samo. Do domu. Cokolwiek to słowo w tamtym momencie oznaczało. Istnieje jedno zdanie, które pojawia się w niemal każdej relacji kobiety, która przeżyła gułag i wróciła. Różne kobiety, różne języki, różne lata, ale zdanie prawie identyczne. Brzmi mniej więcej tak. Nie wiedziałam, czy dam radę dojść. Wiedziałam tylko, że nie mogę nie próbować.
To zdanie nie potrzebuje komentarza.